Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będziemy piec serniczek i to będzie serniczek na takim kakaowym spodzie polany czekoladą z rodzynkami. I już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Tutaj mam 145 g mąki pszennej typ 405 albo 450 i do tego mam 50 g mąki krupczatki. Gdybyście krupczatki nie mieli, można zastąpić taką zwykłą mąką tortową, tą co pszenną typ 405 albo 450. Do tego wsypię 1/4 szklanki cukru, ale jeżeli lubicie słodkie, możecie troszkę więcej, ale mi się zdaje, że tyle jest wystarczająco. Do tego dodam takie, słuchajcie, 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia, po prostu takie dobre pół łyżeczki proszku do pieczenia. O. Tak. Do tego dodam 100 g startego masła wyciągniętego. Ja dopiero wyciągam je z lodówki i zetrę je na tarce o dużych oczkach. O. Tak. Do tego, słuchajcie, dodam jedno jajko MKL, jedno jajko. Do tego, zaraz muszę wiecie, troszkę ręce opłukać. Do tego dodam jeszcze 1 łyżkę śmietany i śmietany musimy mieć troszkę więcej, bo gdyby nam ciasto wyszło za gęste, no to po prostu dodamy troszkę śmietany. Ale nie chcę się odkleić. O, dobra, łyżka stołowa śmietany i słuchajcie, tu mam taką dobrą łyżkę kakao rozpuszczonego w ciepłej wodzie, w takiej prawie gorącej, ale to już mi wystygło i trzeba rozpuścić tak, żeby, nie wiem czy to widać, że ono będzie aż takie lejące, jak taka gęsta czekolada. To ile dajemy? Dajemy tyle wody gorącej, dajemy sobie po łyżce i tak porządnie łyżeczką trzeba mieszać i da się to zrobić. Także, o, widzicie? To takie gęste wyszło, jak śmietana. I dodamy teraz to kakao. I z tego będziemy, słuchajcie, zagniatać ciasto. O. Ja sobie pierw wezmę łyżkę, wiecie, no nawet tą łyżeczką może być, troszkę rozmieszam. O. Tak. I będziemy zagniatać ciasto. Gdyby ciasto było za rzadkie, podsypiemy troszkę mąką pszenną, tą co żeśmy dawali. Gdyby było za bardzo, nie chciało się Wam kleić, po prostu dacie troszeczkę śmietany. Ale myślę, że powinno. Na samym początku się nie chce kleić, dlatego że masło jest zimne, ale jak się ogrzeje, to wszystko będzie dobrze. Także zagniatamy ciasto. Ciasto mamy już ulepione i będziemy wyklejać nim naszą blaszkę. Blaszka ma 29 na 24 cm i tą blaszkę będziemy wyklejać tym ciastem. Ja będę wyklejać o tak paluszkami. O, i Wy zrobicie tak samo, tak wykleimy po prostu całą blaszkę. Muszę wziąć troszkę mąki, bo mi się klei. O. I będziemy tak wyklejać całą blaszkę. Blaszkę
wykleiłam. Ciasto się jest takie dość klejące, ale wiecie co ja robiłam? Po prostu maczałam sobie palce, wystarczy trochę w oleju pomaczać i wtedy ono się ciasto tak nie kleiło do rąk. I wsadzamy teraz do piekarnika nagrzanego na 180 stopni z termoobiegiem. Nawet może być 190. Do przypieczenia, to znaczy około 15-20 minut. Słuchajcie, już do Was wracam. Minęło 15 minut. Już Wam pokazuję, tylko wyłączę piekarnik. O, ale buchnie mi zaraz. I słuchajcie, ja jednak wzięłam i włączyłam 15 minut w 200 stopniach z termoobiegiem. Tak się piekło moje ciasto. Sprawdziłam już patyczkiem. Suchuteńkie, bardzo mięciutkie. Troszkę podrosło, bardzo fajne, naprawdę. I jest upieczone. I teraz odstawiamy, żeby one... O, widzicie, że się upiekło? Nawet jak fajnie ten. I teraz odstawiamy, żeby ostygło. Jak ostygnie, to zabierzemy się za ser. W międzyczasie, słuchajcie, ja namoczyłam sobie rodzynki. Pierw je przepłukałam wrzątkiem, a później zalałam wrzątkiem na 15-20 minut i one teraz obciekają z wody. Ser mam z Wieluń. Uważam, że jest bardzo dobry. A dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, jest to ser naprawdę, patrzcie, bardzo twardy. O. Tu nie ma grama wody. To jest twardy, przemielony ser. Więc uważam, że jest on bardzo fajny. Tu mam kilogram sera. I ja go wyciągam, on ma temperaturę pokojową. Także wystygnie i zaraz do Was wracam i zabieramy się za ser. Wracam do Was z powrotem. Ciasto przestygło. O, widać, widać. Fajne takie, naprawdę bardzo fajne wyszło ciasto. I teraz będziemy robić ser. Kilogram sera mam. Ja używam Wieluń. Nie jest to sponsorowane. Do tego dałam 4 całe jajka. 1 cukier o smaku. Ja mam akurat o smaku pomarańczowym, bo chciałabym, żeby tak smakował nasz serniczek. Więc dam 1 cukier o smaku pomarańczowym. Jak nie macie, to dajcie waniliowy. Do tego dam troszkę z pomarańczowego olejku. Kilka kropel. Tak. Do tego dam jeszcze, słuchajcie, mam troszkę skórki pomarańczowej. Jest bardzo fajna. Zaraz Wam pokażę. A jak pachnie. Kupuję ją w Kauflandzie. O, coś takiego. Dobrze, dam troszkę skórki pomarańczowej. Jest skórka pomarańczowa i cytrynowa, taka w Kauflandzie, bardzo fajna. Słuchajcie, do tego mam tu 8 deko masła rozpuszczonego i letniego. Tak. I 75 ml śmietanki 30. Słodkiej śmietanki 30. I teraz na pewno dodam 1 budyń. Ewentualnie, jeżeli zrobi się za rzadkie, trzeba dodać 2. Budyń jest bez cukru i ma 35 gram o smaku waniliowym. Także zaczynam kręcić, ubijać. No tak troszkę czasu to nam zajmie. Będę ubijać, to powiem Wam ile. Wracam do Was, bo zapomniałam. Trzeba jeszcze dodać cukier. Cukru ja osobiście bym tutaj dodała, już Wam mówię, 2/3 szklanki cukru. Tak mniej więcej. Każdy słodzi tyle po prostu, ile lubi. 1, 2, 3, 4, 5. Ja dam 5 takich łyżek
czubatych dużych łyżek dam 5, ale mówię, możecie dać więcej. I dopiero teraz będę ubijać. Zapomniałabym cukru dodać. Słuchajcie, już do Was wracam. Ma konsystencję takiej bardzo gęstej śmietany. Nie wiem, czy to widać, na pewno widać. O. Słuchajcie, dodam tu pierw 1 budyń i wymieszam. Nie napowietrzamy sera, dlatego że to nie o to chodzi, żeby nam urósł i był napowietrzony, dlatego że sernik będziemy oblewać czekoladą, więc on, nawet jeżeli by nam urósł i był taki bardzo pulchny, to pod ciężarem czekolady i tak by nam opadł. Dlatego właśnie nie daję piany z białek, tylko od razu całe jajka. Tak, wymieszam pierw w ten sposób i zaraz zobaczymy, czy dodamy jeszcze 1 budyń, czy nie. Nastawiłam sobie już piekarnik, słuchajcie, z termoobiegiem na 180 stopni. I ja podejrzewam, że za jakieś 20-30 minut, jak zobaczę, że on będzie mi się tu przypiekał na wierzchu, ja skręcę temperaturę nawet do 160 stopni. I sernik, wszystko zależy od blaszki, jaką będziecie mieli, i od sera, bo czasami wystarczy, że ser będzie tylko troszkę rzadszy i on może być chcieć troszkę dłużej w piekarniku. Więc mniej więcej sernik pieczemy od godziny do nawet i 1,5 godziny. Ale tak uważam, że ja będę tak piekła godzinę 15 minut. Wracam z powrotem, bo zobaczyłam na konsystencję, spróbowałam, widzicie, i uważam, że na tak małą blaszkę, gdzie ten sernik będzie dość wysoki, on musi być stabilny, to dodam jeszcze 1 budyń i on ma, ten drugi budyń, też 35 gram bez cukru waniliowy. Co innego, gdyby się wzięło blaszkę większą i ten sernik by był niski, ale w tej blaszce on powinien być dość wysoki. Ser wymieszałam, słuchajcie, już Wam pokazuję blisko. Taką konsystencję. O. Pyszny w smaku, ja zawsze spróbuję, bo wtedy wiem, czy on jest wystarczająco słodki. I będziemy teraz go wylewać na naszą blaszkę. Chcę Wam pokazać, żebyście od razu widzieli, bo to też widać, jaka konsystencja jest. O, może w ten sposób będzie lepiej widać. A co do pieczenia mówiłam, wstawiam na 180 stopni termoobieg i będę, jak zobaczę, że on mi się przypieka, będę po prostu skręcać temperaturę o 10, nawet do 160 zjadę. Czy można piec bez termoobiegu? Oczywiście, że można. Tylko proszę mnie się nie pytać, jak piec w piekarniku, który jest gazowy, bo po prostu nie wiem. A w piekarniku bez termoobiegu elektrycznym, no to też tak około 170 stopni, grzałka góra-dół, i też później zobaczycie, jeżeli zacznie się przypiekać, po prostu zmniejszyć temperaturę. Trzeba po prostu patrzeć, a tym bardziej, tak jak zawsze mówię, każdy piekarnik piecze inaczej. Mój na przykład przypieka po lewej stronie. Chcę troszkę ze środka dać na boki. No. Dobra. Wyrównać. Ale mówię, on nie powinien dużo urosnąć, dlatego że no ja go nie napowietrzałam. Ja bym nie chciała, żeby on urósł, bo on będzie oblany czekoladą. Tak. I teraz damy na niego rodzynki. Posypiemy rodzynki. Nie zostawiajcie rodzynek na wierzchu, tylko zaraz Wam pokażę. Trzeba będzie się troszkę pomęczyć i wziąć, żeby one trochę wpadły nam.
bo zazwyczaj rodzynki się przypiekają i później one po prostu brzydko wyglądają. Ja już to mam sprawdzone, bynajmniej mi one się nie podobają i ja staram się, żeby one były w środku rodzynki. Łyżeczka, gdzie jest tu? O, widzicie? Wolę je tu tak lekko zatopić. O, w serze, żeby one mi nie były na wierzchu. O. One są bardziej słodkie niż ser i one się zazwyczaj pierwsze palą. I wstawiam do piekarnika. Ja zobaczę po godzinie, jak on wygląda i zobaczymy, co dalej. Witam się z Wami z powrotem i wyciągamy nasz sernik. Ja go wyciągam od razu. Dlaczego? Dlatego, tak jak mówiłam, ja nie potrzebuję, żeby on był wysoki, bo będę go oblewać czekoladą. Słuchajcie, i tak fajnie wyrósł. To, że popękał, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że jest dobrze upieczony. I teraz tak, już Wam mówię, ile go miałam w piekarniku. Pierwsze 30 minut był nastawiony na 180 stopni termoobieg. Później po 30 minutach zmniejszyłam na 160 stopni z termoobiegiem i piekłam następne 30 minut. To już była razem godzina. I po godzinie zmniejszyłam temperaturę na 150 stopni, bo cały czas tu na środku on był biały. Piekłam jeszcze 15 minut na 150 stopni. Także myślę, że dobrze Wam powiedziałam. W razie czego tutaj sobie zrobicie stop klatkę. Nie wiem, czy to wyzoomowało. 30 180, 30 160 i 15 minut 150 stopni. Teraz go odkładam. On musi ostygnąć do tego stopnia, żebym go mogła wyciągnąć z blaszki, bo tak jak wiecie, te blaszki nasze są takie, że one wchodzą w reakcję z ciastem i zazwyczaj po bokach jest posmak taki metaliczny. Nie wiem, bo nie próbowałam, ale słyszałam, że można dać tą folię taką do pieczenia, nie mylić z folią aluminiową, tylko taką tą folię, takie te jakby rękawy takie foliowe, i że wtedy to nie przechodzi. Nie próbowałam jeszcze, ale muszę spróbować. Także odstawiamy i będziemy, jak wystygnie, będziemy polewać czekoladą i dekorować. Wracam do Was na drugi dzień. Słuchajcie, ja serniczek wyciągam po jakichś tam 2 godzinach, jak tylko go mogłam wyciągnąć. I na takiej kratce, żeby on po prostu odparował, żeby na dole nam się ciasto nie zrobiło za wilgotne. I teraz ja będę robić, ładnie poobkrajam brzegi i będę robić do tego polewę czekoladową. Co potrzebujemy na polewę czekoladową? Słuchajcie, tutaj mam w garnuszku takim małym 100 g masła. Do tego dałam 85 g cukru i tutaj są 3 łyżki mleka. To rozpuszczę na gazie, ale nie będę gotować i będę później, zdejmę z gazu i będę dosypywać 3-4 łyżki kakao. Po prostu zrobię taką konsystencję, która będzie mi pasowała do oblania ciasta. Także nastawiam i widzimy się za chwilę. No, tutaj już mam rozpuszczone masło, cukier i mleko. Nie gotujemy tylko tylko do rozpuszczenia. I teraz taką, tak jak mówiłam, będziemy chcieli konsystencję, dodajemy od 3 do 4 łyżek kakao. Bo każda łyżka jest inna, także ja będę dodawać po prostu pomału i mieszać do rozmieszania. Sernik już ładnie okroiłam, ponieważ będę dawać komuś sernik, to chciałabym, żeby on ładnie wyglądał. Bo jak w domu, to bym nawet nie obkrajała go. Ale ponieważ będzie to sernik dla kogoś i pomalutku właśnie sypujemy, patrzymy, dla mnie jest jeszcze za rzadka.
możemy wtedy wzorki robić, możemy całym oblać i wyrównać taką szpatułką czy nożem. Taka, może jeszcze ciut damy. Chyba teraz będzie. Albo jeszcze troszkę. O, jaka fajna, zobaczcie. Widać konsystencję? Mówię, to wszystko zależy, jaką potrzebujecie konsystencję. O. Tak. I stroimy naprawdę jak chcemy. Ja ustroje mam te, jak to się nazywa? Wiórki, nie wiórki, tylko takie płatki migdałowe i ja wystroję to płatkami migdałowymi. Serniczek już przystroiłam. Jak zwykle będą zdjęcia. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia, do następnego razu. Miłego dnia. Pa, pa.